Jak się czujecie, wiedząc, że zaczął się rok 2023? Mija już 30 lat, od kiedy FNAF 1 został wydany w 1993 roku. No tak całkiem szczerze, to jesteśmy ledwo 29 lat od zamknięcia Freddy vs. Pizza, jako że restaurację zamknięto pod koniec roku, w grudniu. Tak przynajmniej się uważa w fandomie, bo jeśli wchodzimy głęboko w teorię, to niekoniecznie 93 jest poprawnym rokiem trwania pierwszej gry. Sam zrobiłem film, gdzie omawiam, że 1992 ma znacznie więcej sensu. Gdyby tak było, to rok FNAF 3 dopiero co się skończył. Ale na tamtym filmie powiedziałem, że nie ma to obecnie znaczenia. W tak nieistotnym elemencie ważniejszy jest szeroko zaakceptowany rok, czyli 1993. Według mnie sam Scott zaakceptował ten rok, nawet jeżeli wcześniej miał na to inny pomysł. 2023 to rok, w którym fandom będzie się bawił, żartował, że Springtrap został odpieczętowany i FNAF 3 jest prawdziwe. Nie ma co psuć nikomu tej zabawy. Bardzo ciekawy jest fakt, że dotarliśmy do przyszłości. Przyszłość jest teraz. FNAF 3, kiedy wyszedł w marcu 8 lat temu, dzieje się obecnie. Nie jest to pierwszy raz na świecie, ale to na pewno taka pierwsza FNAFowa sytuacja. Może wam rodzice pokazywali film 2001 Odyseja Kosmiczna, z tego była książka napisana w 1968 roku, więc było ciekawe, jak się 2001 zaczął. Dla was to najlepszym przykładem pewnie będzie Powrót do przyszłości, gdzie trafiają w niesamowitą przyszłość 2015 roku z hologramami latającymi deskorolkami. To było ciekawe wydarzenie. Teraz wyobraźcie sobie, co będzie się działo w dalekiej przyszłości 2077 roku. Wracając jednak do FNAF 3, to trochę dziwi mnie fakt, że Scott, wielki fan sci-fi, który zrobił The Desolate Hope, Sister Location, który sam przyznał, że się głupio wyglebał na dodawaniu sci-fi do FNAFa, nie zaszalał nic, kiedy tworzył FNAF 3. Aż można się zastanowić, czemu zostało to popchnięte tak bardzo w przyszłość. Gra równie dobrze mogła się dziać 20 lat po zamknięciu Freddy Season 30. Istniała teoria, że dla Scotta bardzo ważnym elementem w tworzeniu sci-fi jest to, o jakiej konkretnie osobie w uniwersum FNAF mówimy. William Afton jest bogaty, dlatego ma swoje dziwne, przeładowane, zaawansowane laboratorium i fantime'y, choć gra dzieje się w przyszłości. Tymczasem biedny Henry używa starego, przedpotopowego komputera, choć FFPS dzieje się w przyszłości. W takim też sensie Fondude, całkowicie zwyczajny człowiek, ma całkowicie zwyczajną technologię. FNAF 3 ma te dziwne tablety przyczepione do ściany, VR zmienia je w monitor i konsolę, ale wszystko jest w miarę zwyczajne. A Scott miał ogromny potencjał, żeby zrobić dużo więcej. Rok 2023 to dobry moment, żeby zainteresować się FNAF 3 trochę bardziej i zastanawiam się, żeby omawiać tę grę więcej na filmach. Nadrobić rzeczy, które chciałem omówić, odświeżyć też jakieś stare teorie. Jakbym zrobił jeden film na każdy miesiąc, to samo to byłoby już wielkim osiągnięciem. FNAF 3 ogólnie wydaje się być najlżejszą FNAF grą, jeśli chodzi o temat teorii, bo choć pojawia się tutaj dużo fabuły, to jednak jest ona bardzo często przedstawiona w bardzo oczywisty sposób. Minigierki podają bardzo bezpośrednią historię. Tożsamość Springtrapa, zakończenie z ofiarami jest proste i zrozumiałe. Niby rozwiązanie dobrego zakończenia było skomplikowane, ale jak już je rozwiązaliśmy, to teraz mamy same odpowiedzi. Gra posiada co najwyżej dużo małych szczegółów, nad którymi można się zastanawiać. Wydaje mi się, że ogólny motyw tej gry to było spojrzenie na całość Freddy vs. Pizza. Mniej więcej właśnie o to chodzi w istnieniu tego budynku. Lubię też teorię, która zakłada, że easter eggi w tej grze przedstawiają halucynacje, wspomnienia protagonisty, pokazują, że ta osoba dobrze zna przeszłość całej tej sieci restauracji. To nas oczywiście kieruje w stronę Mike'a. Jedno z ważniejszych pytań, które tworzy FNAF 3, to jest tożsamość fantomów. Robiłem na ten temat wiele filmów, planuję omówić ten temat jeszcze jeden raz w tym roku, ale dopiero wtedy, jak omówię 8. książkę Fazbear's Frights. 8. książka, trzecia historia, właśnie opowiada historię bardzo podobną do wydarzeń z FNAF 3. Dzisiejsze rozkminy o teoriach zakończę jednym prostym tematem. Kiedy Purpurowy zginął w Springtrapie? Temat jest dosyć ciekawy, jeżeli się na niego spojrzeć, bo na szybko można powiedzieć, że 30 lat. Ale FNAF 3 nie dzieje się 30 lat po jego śmierci, tylko 30 lat po zamknięciu Freddy's. Morderca mógł tutaj przyjść krótko po zamknięciu, a mógł przyjść lata lub dziesiątki lat później. Przemyślenia na ten temat są bardzo różne. Niektórzy analizowali rozkład ciała, ale na ten moment raczej ten temat nie jest utrzymywany w realizmie. Argumentem za tym, że wydarzyło się to w miarę wcześnie, może być dobry stan animatroników. Restauracja niby jest zrujnowana i nie wygląda dobrze, ale roboty są całkowicie zwyczajne. Istnieje też jednak bardziej zaawansowana teoria, która zakłada, że Purpurowy zginął bardzo wcześnie. Jeszcze przed wydarzeniami z FNAF 1. Bo od 2015 roku wisiało dosyć dziwne pytanie, czemu Springtrap został zamurowany. Informacje z gry insynuują, że morderca wszedł do pokoju, zatrzasnął się w stroju Spring, bo niego zginął, a potem został tam uwięziony na dobre, bo ktoś zablokował wejście. Fondude nigdy nie znalazłby Springtrapa, gdyby ktoś nie poinformował go o dodatkowym zamurowanym pokoju w restauracji, a więc był zamurowany. Ale kto to zrobił, jeśli założymy, że William przyszedł do opuszczonego budynku po latach? Nie było powodu, żeby to robić. Dlatego teoria jest taka, wszystko wydarzyło się przed FNAF 1. Fungi w 1987 roku nam mówi, że stara restauracja została pozostawiona sama sobie, dosłownie mówi left to rot, czyli zostawiona, żeby sobie zgniła.
FNAF 3 potwierdza też, że ta stara restauracja zostanie później ponownie otworzona we FNAF 1. To jest ten sam budynek. Był on już pizzerią, ale przez jakiś czas stała ona zrujnowana. Pasuje nam to do wydarzeń z minigierki, jednak taka interpretacja prowadzi do różnych problemów. Czemu duchy wciąż są agresywne po śmierci mordercy? Jest to ciekawe pole do dyskusji, bo może wciąż mieć sens. Zabicie purpurowego nie uwolniło ofiar, a więc negatywne emocje zostały. Duchy może uwolnić tylko pozytywne wydarzenie, The Happy's Day. Niby zakłada się, że ofiary były uśpione po śmierci mordercy, ale jest możliwe, że dalej nie myśleli trzeźwo, dalej mogli być wrogo nastawieni do pracowników we Freddy's, mogli nie rozumieć, co się dzieje. Właśnie wydaje mi się, że od pierwszej gry był taki motyw, że animatroniki są dalej wściekłe, niezależnie od losu zabójcy. Samo Fazbear Fright pokazuje silny brak kontroli ducha nad jego własnym cierpieniem. Można tutaj dyskutować, że nic konkretnie nie przeczy tej idei. Inny problem, co te animatroniki robią w zrujnowanej restauracji? Ona miała zostać naprawiona po FNAF 2, ale dopiero wtedy robot powinien się tam pojawić. Tutaj problemem jest to, że trzeba wymyślać wyjaśnienia. Na przykład lubię interpretację, że firma jest biedna i oszczędzali na magazynie. Lubię pomysł, że nie chcieli korzystać z tego miejsca i szukali innej lokacji, ale nic nie znaleźli. Ale gra nic takiego bezpośrednio nie mówi, nie ma prawie żadnej informacji, która by za czymś takim świadczyła. Jedyne, czego mogę się złapać, to to, że Foxy nie wygląda tutaj na zniszczonego. Teoria mówiłaby, że Fazbear Entertainment chciało korzystać ze wszystkich robotów, ale z powodu akcji mordercy wszystkie zostały zniszczone i stać ich było tylko na naprawę tych 3 robotów. Dlatego Foxy jest zniszczony dalej. Jest to jakiś pomysł, ale mówimy o bardzo uproszczonych sprite'ach. Oczywiście można by łatwo pokazać obrażenia, ale nie trzeba. To wciąż może być zwyczajny zniszczony Foxy. Morał całej tej sytuacji jest taki, że możliwość jest, ale nie jest solidna. Można się podpierać całym tym zamurowanym safe roomem, ale mamy za mało informacji, żeby coś takiego udowodnić póki co. Taka jest teoria. Podoba mi się pomysł, traktuję go jako jedną z możliwości. Springtrap mógł siedzieć zamknięty w safe roomie podczas FNAF 1. Ale niestety trzeba wymyśleć tutaj jakieś wyjaśnienie, żeby miało to całkowity sens. Choć jeżeli morderca zginął po FNAF 1 i ktoś znowu zamurował wejście, to też trzeba tutaj trochę wymyśleć. Tyle jestem w stanie powiedzieć na temat czasu tych minigierek. FNAF 3 to jeszcze były czasy, kiedy ludzie znacznie luźniej podchodzili do tej serii, dlatego takie właśnie teorie, nitpiki były fajnymi pomysłami. Teraz to cały czas dyskutujemy o jakichś wielkich teoriach, kim jest Golden Freddy, kim jest Blob, kim jest Gregory. Trochę szkoda, że nie ma tak dużo podobnych, starych, małych teorii. I tego właśnie bardzo podoba mi się temat backstory Pizzaplexa. Mały szczegół do znalezienia, do analizowania. Oczywiście samo teoretyzowanie już nawet w czasach FNAF 3 nie było jakieś bardzo kolorowe. Ludzie od zawsze byli agresywni wobec siebie nawzajem, jeśli chodzi o niepopularne teorie. Po prostu ostatnio cierpliwość się ludziom skończyła i oni sami już je dla siebie poddali, a agresja wciąż została. Negatywność jest jaka jest, a pozytywność zniknęła. Jedna rzecz, która niezbyt mi się podoba, kiedy widzę dużo nowych teorii na temat starych gier, to to, że ludzie podkładają pod fabułę za dużo nowej logiki. Bo wiecie, Remnant istnieje, ale Remnant w tej formie nie istniał podczas FNAF 4. Przez pierwsze 4 gry mówiliśmy o zwyczajnym nawiedzonym metalu i dopiero później, podczas Sister Location, Scott postanowił rozwinąć ten temat i wymyślił, że zrobi z niego Remnant. Nawiedzony metal dostał nowe właściwości, pojawiły się nowe motywy, jak jeden duch nawiedzający wielu różnych robotów. Pojawił się też temat fuzji pomiędzy duchem a sztuczną inteligencją. Henry mówi, roboty oddajcie swoje dusze. Glamrock Freddy jest świadomą sztuczną inteligencją. Takie motywy tutaj istnieją. Wszystko to jednak było z początku bardzo uproszczone. Nie można tego tak bezmyślnie łączyć jedno z drugim. Trzeba dobrze udowodnić, że niektóre koncepty istniały już od samego początku, a to nie jest łatwe. To nie jest takie oczywiste. Taki Henry nie jest główną postacią, ani żadną główną motywacją jakichkolwiek wydarzeń z pierwszych gier. Gry też od samego początku pokazują pozytywne i negatywne emocje. I można było na ten temat robić poważną teorię w 2015 roku, ale agonia, jaka jest pokazana w Fazbear Fright, też jest rozwinięciem starego motywu. Scott poruszył temat negatywnych emocji, na które już dawno powinniśmy zwrócić większą uwagę, ale dał im dodatkowe właściwości. Ludzie teraz biorą istoty stworzone z agonii za coś oczywistego, ale tak naprawdę nie da się takich konceptów wyjaśnić w ich poszczególnych grach. Same emocje jako emocje można wyjaśnić. Istnieje w końcu The Happy's Day. Mogę sobie teoretyzować, że Golden Freddy jest silniejszy dzięki negatywnym emocjom, ale dokładnie to, co się pojawiło w Fazbear Fright na temat agonii, to jest coś nowego. Trafiliśmy na bardzo dziwną erę teorii, w której mogę w końcu powiedzieć słynne słowa osobiście. Scott tak daleko nie myślał. Wyobraźcie sobie, że ktoś włącza FNAF 1 i przegląda rysunki w pierwszej grze i mówi, o, tutaj Scott utilizował marionetkę, tutaj Scott utilizował Baby, tutaj Leftiego. Wyobrażacie sobie coś takiego? Wywołuje tu u was jakieś emocje? Bo bardzo często dokładnie tak się czuję, kiedy widzę jakieś nowe duże teorie. Czasem wielkie linie czasowe wszystkich wydarzeń, zawsze coś takiego się znajdzie. Ale starczy tego marudzenia na ten moment. Jak już zaczęliśmy ten film, FNAF 3 jest prawdziwe. Uważajcie na wszelkie domy strachu, które pojawią się w waszych okolicach. FNAF 3 ogólnie jest dosyć satysfakcjonującą grą. Wielkie zakończenie, the end, emocjonująca muzyka, wszyscy kochają FNAF 3. To właśnie tutaj dostaliśmy Springtrapa, chyba ulubioną postać połowy fandomu.
Nie lubię i męczy mnie to, jak cały czas się spotykam z stwierdzeniem, że FNAF powinien się skończyć na trzeciej części, bo to musi powiedzieć każdy i raz na tydzień jest to strasznie męczące. Ale jakby na to nie patrzeć, to rozumiem takie myślenie. To jest całkowicie spoko. Było to bardzo przyjemne doświadczenie do tamtego momentu. Spodziewam się, że marzec 2023 to będzie w ogóle najsilniejszy moment hype'u tego obecnego roku, bo w końcu mówimy tutaj o roku FNAF 3, mówimy o miesiącu premiery tej gry. Tyle FNAF 3 naraz to nigdy nie było i nigdy już więcej nie będzie, o ile Scott nie potwierdzi nam miesiącu, w którym gra się dzieje. Także pamiętajcie tej dacie. No ale na ten moment będę kończył ten filmik. FNAF 3 jest prawdziwe. Jak w tym roku z filmami będzie, to ciężko mi stwierdzić, bo nie licząc samego początku kanału, kiedy sypałem filmami, to 2021 był moim najlepszym rokiem, a 2022 był najgorszym, jeśli chodzi o content na kanale. 50 filmów, 30 filmów. Jakbym miał około 70, to bym się czuł całkowicie usatysfakcjonowany, ale no nie mogę niczego obiecać. Jeżeli zrobię cały Fazbear Frights do końca roku, to samo to będzie już gigantycznym sukcesem. Ale chciałbym co najmniej, żeby było lepiej niż gorzej. Na teraz dziękuję wam za oglądanie i do zobaczenia w następnych filmach tego roku.